Polska bierze pod uwagę możliwość interwencji na rynku paliw. OZE i Atom chronią przed szokiem gazowym. Ukraina wykorzystuje wojnę w Iranie do eskalacji dronopadów w jej cieniu. Jest 4 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eskalacja dronopadu Ukrainy w cieniu wojny irańskiej. W cieniu wojny w Iranie dochodzi do eskalacji ataków dronów oraz rakiet Ukrainy na infrastrukturę naftową i gazową Rosji. Ukraińcy trafili w kluczowy naftoport i są podejrzewani o podpalenie gazowca. Ukraińcy wykorzystują skupienie uwagi świata na wojnie w Iranie do eskalacji ataków na łańcuchy dostaw ropy i gazu z Rosji. Rozgrywają także ten konflikt tak, aby pozyskać dodatkowe wsparcie. 2 marca doszło do ataku dronów i rakiet Ukrainy na naftoport w Noworosyjsku. To kluczowy szlak dostaw morskich ropy z Rosji. Miało dojść do zniszczenia 6 z 7 ramion załadunkowych. Warto odnotować rosnącą skuteczność rakiet Flaming stosowanych przez Ukraińców coraz częściej obok dronów do ataków na infrastrukturę Rosji. Jeżeli te straty się potwierdzą, mogą poważnie utrudnić eksport ropy przez ten naftoport. Fakt, że płynie tamtędy także ropa z Kazachstanu, a ataki tego typu na Morzu Czarnym były krytykowane przez ten kraj oraz Turcję, umyka wobec eskalacji w Iranie. Terminal Sheikh Saris w Noworosyjsku został zamknięty 3 marca i nie wiadomo, kiedy zostanie otwarty. Oznacza to, że Rosjanie nie zarobią w tym porcie na wzroście ceny baryłki Urals powyżej $50 związanym z wojną w Iranie. Reuters ustalił, że nie można jeszcze przekierować ropy do portów bałtyckich w Primorsku ani Ustłudze ze względu na zalegający tam lód. Ponadto doszło do zatrzymania tankowca Etera przez Belgię i Francję, co sugeruje większe ryzyko dostaw przez wody europejskie. Ponadto dostawy przez rurociąg Przyjaźń na Ukrainie pozostają zatrzymane pomimo apeli Słowacji i Węgier o ich wznowienie oraz gróźb wobec Kijowa. Te zjawiska powinny znaleźć odzwierciedlenie w danych o eksporcie ropy z Rosji z lutego oraz marca 2026 roku, które dopiero zostaną przedstawione. Jednak w styczniu 2026 roku wartość przychodów Rosji z eksportu paliw kopalnych spadła o 3% do 464 milionów euro dziennie. To poziom najniższy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainie. Ataki Ukrainy przenoszą się także na inny obszar. 3 marca doszło do podpalenia gazowca Arctic Metagas na Morzu Śródziemnym. To jednostka eksportująca gaz skroplony z projektu Arctic LNG 2 rosyjskiego Nowateku, który znajduje się na liście sankcji Zachodu. Nie ma potwierdzenia, że to skutek działań Ukrainy, ale są o to podejrzewane drony morskie wykorzystywane w przeszłości przez Kijów do ataków na akwenach okalających Europę. Podsumowując, Kijów eskaluje ataki na łańcuchy dostaw gazu i ropy z Rosji w obliczu braku postępów rozmów pokojowych. Wojna w Iranie powoduje, że jego uderzenia, krytykowane w przeszłości przez niektóre kraje, tracą na znaczeniu wobec większej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Ukraińcy pragną także wykorzystać konflikt w Iranie do pozyskania dodatkowej pomocy. Kijów oferuje wsparcie obrony przed dronami na Bliskim Wschodzie w zamian za przeniesienie baterii Patriot i innych środków obrony przed atakami Rosji na jego terytorium. Wsparcie Kijowa na rzecz państw Bliskiego Wschodu może mieć w przyszłości znaczenie polityczne przy faktycznych rozmowach pokojowych. Sama wojna w Iranie jest także postrzegana jako uderzenie we wpływy Rosji w regionie. Moskwa nie była dotąd w stanie faktycznie wesprzeć obrony reżimu ajatollahów. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Interwencja w grze. Nie będziemy dyktowali cen gazu i ropy, ale Orlen użyje narzędzi dostępnych dla niego także finansowych, związanych z marżą, tak aby ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się znacząco na cenach paliw w Polsce, powiedział premier podczas konferencji prasowej, a więcej na stronie energydrink.today. Zaślubiny z morzem. Polskie elektrownie jądrowe przeniosą się do Gdańska, a do ich władz może wejść ktoś z Pomorza. W międzyczasie doszło do dymisji wiceprezesa tej spółki odpowiedzialnej za pierwszy atom w Polsce. Więcej także na stronie energydrink.today. Poprawki sieciowe. W Senacie zaproponowano poprawki w ustawie sieciowej dające inwestorom OZE więcej czasu i obniżające kwotę zaliczki w staraniach o przyłączenia do sieci. To krok w dobrym kierunku, ocenia Tomasz Drzał z Krajowej Izby Klastrów Energii. Budowa gazowa. Polska Grupa Energetyczna podpisze uroczyście umowy na budowę elektrowni gazowych w Rybniku oraz Gryfinie. Wydarzenie odbędzie się 4 marca na terenie Fundacji Elektrownia Rybnik z udziałem ministra aktywów państwowych. Teraz wieści z Europy. Pułapka gazowa.
Według rozmówców Montela energetyka odnawialna i jądrowa we Francji oraz Hiszpanii ograniczają szok wywołany skokiem cen gazu po ataku na Iran, oddziałujący mocniej na gospodarki bardziej zależne od tego paliwa. Blokada naftowa. Ropa z Rosji wciąż nie płynie do Węgier. Węgierski MOL przekonuje, że to Ukraina blokuje dostawy, bo tuż po ataku Rosji ze stycznia przepompowała ropociągiem Przyjaźń partię ropy ukraińskiej odebranej przez MOL. Eskalacja w Hiszpanii. Sprzeciw Hiszpanów wobec wykorzystania ich baz wojskowych do ataków na Iran wywołał krytykę prezydenta USA, który zapowiedział zatrzymanie handlu z tym krajem. Ta eskalacja zagraża rozwojowi współpracy energetycznej USA-Unia. Presja na Rosję. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał USA do zwiększenia presji na Rosjan w obliczu braku postępów rozmów pokojowych. Rosja gra na czas i działa wbrew intencjom prezydenta USA, powiedział kanclerz po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Istnieje obawa, że wojna w Iranie zmniejszy zaangażowanie Ameryki nad Dnieprem. Jeszcze wieści ze świata. Nie ma zagrożenia. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdza uszkodzenie kompleksu jądrowego w irańskim Natanz. Pisze jednak o uszkodzeniu budynków bramy wjazdowej, a nie instalacji nuklearnej. Nie ma zagrożenia radiologicznego. Presja gazowa. Qatar Energy zatrzymuje produkcję innych towarów niż LNG po ataku jego instalacji przez Iran. Chodzi m.in. o polimery i metanol. Ważna jest skala zniszczeń i tempo napraw, a także groźba kolejnych ataków. Gaz w Europie ustabilizował się koło 54 euro za megawattogodzinę. Chiny boją się blokady. Według agencji Bloomberg Chińczycy lobbują w Iranie przeciwko blokadzie cieśniny Ormus kluczowej dla dostaw ropy oraz innych dóbr. Obawiają się także zakłóceń dostaw LNG z Kataru. Konwoje naftowe. Donald Trump zapowiedział uruchomienie specjalnego ubezpieczenia handlu morskiego w Zatoce, szczególnie surowców, ze środków agencji DFC. Dopuścił też możliwość konwojowania tankowców. To nie brzmi atrakcyjnie dla rynku. Ropa Brent ustabilizowała się około $82 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.